Witajcie w krainie składów! Zapraszam na przegląd najtańszych kremów z Rossmana. Być może ten odcinek pomoże Wam troszkę zaoszczędzić. I to nie tylko pieniążków, ale też nerwów związanych ze słabymi produktami. Wybrałam takie kremy, które wydają się kuszące, a jednocześnie tanie, bo limit wynosi tutaj około 15 zł. Z zestawienia odrzuciłam od razu kremy zawierające najbardziej kontrowersyjne składniki, a także produkty z parafiną, bo nie lubię polecać jej do twarzy poza bardzo konkretnymi przypadkami, gdzie ktoś wręcz tego składnika szuka. Dzięki temu propozycje są bardziej przystępne. I nie muszę omawiać każdego kremu ziai osobno. Zaczynajmy! Isana, krem pielęgnujący. Miałam ten krem i myślę, że mogę go nazwać naturalniejszym odpowiednikiem tradycyjnego kremu Nivea. Są podobnie ciężkie, ale Isana potrafi się lepiej wchłonąć i ma więcej właściwości odżywczych. Chociaż mimo lepszego wchłaniania nie polecam używać go do twarzy, bo to typowy wysypywacz. Ma szansę sprawdzić się przy cerach bardzo suchych i bez wyprysków, albo na usta, łokcie czy dłonie. Z ciekawych składników zawiera sporo masła shea, ale i ciężkie masło kakaowe, ekstrakt z moreli i olej ze słodkich migdałów. Fajny krem, ale typowo ochronny. Raczej to nie jest coś, co chciałoby się nakładać pod makijaż. Ale żeby mieć zawsze gdzieś pod ręką, to okej. Jeśli mielibyście problem z jego znalezieniem, to stoi wśród miniaturek. Isana, nawilżający krem przeciw wypryskom. Bardzo tani krem, ale wynika to z dość ubogiego składu. Faktycznie lekki, ale z nawilżeniem to może być ciężko. Krem zawiera matującą skrobię ryżową i antybakteryjny cynk, czyli składniki potrafiące przesuszyć. Osobiście nie lubię takich produktów, bo mam wrażenie, że na dłuższą metę wręcz zaostrzają łojotok. Ale żeby nie było, ma też fajne składniki, np. łagodzący ekstrakt z rumianku i bisabolol. Śmieszna nazwa. I tu ciekawostka, bo ten składnik też pozyskuje się z rumianku. To najważniejsza substancja aktywna w tej roślinie. Ma działanie m.in. łagodzące, przeciwzapalne, a nawet przeciwbakteryjne. Cudów po tym kremie bym się raczej nie spodziewała, ale tak jak poprzedni krem jakoś by uszedł przy cerze suchej, tak ten równie prawdopodobnie może przydać się cerze tłustej i trądzikowej. Ale szczerze wolałabym chyba dopłacić i wybrać coś lepszego. Originals, krem z olejkiem z drzewa herbacianego. Cena bardzo kusząca, no i halo, olejek z drzewa herbacianego to super składnik do cery tłustej i trądzikowej. Ale poza tym w kremie nie ma w sumie nic ciekawego. No może ekstrakt z rumianku. Na niekorzyść wypada jednak baza produktu, która wcale aż taka przyjazna trądzikowi nie jest. Mnie nie przekonał i raczej nie kojarzę tych produktów z dobrym działaniem. Większość z nich nawet od razu odrzuciłam z zestawienia ze względu na parafinę, której nie polecam do skóry twarzy poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami. Więc mimo super korzystnej ceny raczej bym się nie zdecydowała na nic z tej marki. W mojej ocenie to zbyt duże ryzyko, ale jeśli u Was działa dobrze, to okej. Nie ma czym się zachwycać, ale też nie jest jakoś bardzo źle. Nivea Care 3 w 1. Dwie propozycje, bo te kremy są do siebie całkiem podobne. Cenowo wypadają świetnie, bo mają aż po 100 ml. A jeśli chodzi o skład i działanie, to jest naprawdę spoko. Muszę przyznać, że lubiłam te kremy i dobrze je wspominam. Przede wszystkim miały przyjemne wykończenie, nadawały się pod makijaż, były lekkie, coś tam nawilżały. No, za tę cenę nie ma co narzekać. Produkty bazują głównie na maśle shea, oleju roślinnym i glicerynie, więc w sumie nic szczególnego, sama podstawa. Jednak na tyle dobrze ogarnęli formułę, że kremy są po prostu przyjemne, raczej bezproblemowe i dość uniwersalne. Myślę, że przy niewielkim budżecie to dobra opcja. Może bez fajerwerków, ale mają dużą szansę się spodobać i nadają się pod makijaż. Alterra, winogrona i biała herbata. Gdyby nie sporo alkoholu, to skład wypadałby całkiem fajnie. Wiem, jest sporo obrońców tego składnika, ale szczerze mnie praktycznie wszystko do twarzy z tej marki szczypie. Ja ten alkohol w nich czuję. I zapach, i na skórze. No, według mnie to coś znaczy. Poza tym również wysoko w składzie jest na przykład olej sojowy i oliwa z oliwek, a te z kolei lubią tłuścić buzię. No fajnie, że jest ten ekstrakt z herbaty czy winogron, ale no naprawdę nie przepadam za produktami do twarzy z tej marki. Coś jest z nimi nie okej i mam wrażenie, że lubią albo podrażniać, albo nie robić praktycznie nic. Sama bym go nie kupiła, bo też nie jestem przekonana, do jakiej skóry mógłby pasować. Przy tłustej może nasilić przetłuszczanie, a z kolei cera sucha jest często zbyt wrażliwa na tego typu produkty. A może wy testowaliście i dacie znać, co o tym myślicie? Ziaja Wellness, lekki krem nawilżająco-liftingujący. Wyjątkowo jak na ziaje jest całkiem okej. Może wydawać się nawet bardzo milutki na buzi ze względu na tripelargonin, czyli przyjemny, jedwabisty emolient z ostropestu.
Jest też trochę oleju ze słodkich migdałów, bogaty w minerały ekstrakt z alg i troszkę masła kakaowego. Ale też nie na tyle, żeby szczególnie martwić się wypryskami. Według mnie to może być dość przyjemny krem dla dojrzalszych cer. Jakościowo to wciąż jaja, więc jednak fajniej sobie zainwestować w coś lepszego. Ale i tak w porządku, bo nie bazuje na parafinie i ma kilka ciekawych dodatków. Można liczyć na ładny efekt wygładzenia. Tylko uwaga, bo jest jeszcze wersja fit i ma podobne opakowanie, ale skład już... dalej nie jest zły, ale ten tutaj ciekawszy. Soraya Glam Oils. Kremy bogate w oleje, czyli coś, co z przyjaciółką nazywamy kremem dla cioci. Produkty troszkę bardziej ochronne, troszkę cięższe, ale mające szansę ładnie odżywić i rozświetlić dojrzalszą czy suchą cerę. Jak na tę cenę, to kremy są też całkiem bogate. Zawierają oczywiście tytułowe oleje, ale też nawilżającą betainę, kwas hialuronowy czy różne ekstrakty. Więc w grę wchodzi nie tylko odżywienie, ale i wsparcie nawilżenia. Soraya jest też sporą marką z dużym doświadczeniem, więc i formuły są lepiej dopracowane. Warto brać to pod uwagę, oceniając produkty. Większe firmy mogą pozwolić sobie na niższe ceny przy zachowaniu dobrej jakości. Swoją drogą Soraya została niedawno przejęta przez Bielendę. Ale dość off-topu. Kremy mają też ładniutkie opakowania, więc nadają się nawet na prezent. Cena i jakość wypadają tutaj korzystnie i myślę, że można śmiało testować. Farmona. Wiem, że sprawiają wrażenie takich bio i eko, ale takie nie są. Mimo sporej zawartości składników pochodzenia naturalnego, to naturalnymi nazwać ich nie można przez pewne syntetyczne dodatki. Co nie znaczy, że produkty są złe. Składy prezentują się całkiem ładnie. Przede wszystkim bazą są tutaj oleje, a nie na przykład alkohole tłuszczowe, więc już mają większą wartość dla skóry. Co więcej, w składzie można znaleźć też prawdziwe perełki. Na przykład krem arganowy zawiera regenerujące ceramidy, a w odżywczo-rozświetlającym znajdziemy peptyd, który zwiększa produkcję kolagenu. Myślę, że cery suche i dojrzałe spokojnie mogą testować każdą z wersji. Dla cery tłustej chyba najbezpieczniejszy będzie aloesowy. Fajny byłby jeszcze nawilżająco regenerujący, a to ze względu na kompleks minerałów i ekstrakt z melisy. Ale niestety zawiera sporo oleju kokosowego. Szkoda, bo byłoby super, ale cera tłusta nie lubi tego oleju. Tylko uwaga, nie wszystkie kosmetyki z tej serii spełniają moje wymagania. Dlatego nie zdziwcie się, że jakiegoś produktu tutaj brakuje. AA Vegan, nawilżający krem matujący. Myślę, że to praktycznie odpowiednik przeciwtrądzikowej Isany. To wciąż raczej typ kremów, którego unikam. Niestety tańsze produkty matujące często są przegięte i mat łączy się z przesuszeniem skóry i pogorszeniem jej ogólnej kondycji. Mam wrażenie, że tak może być i w tym przypadku, bo produkt zawiera wiele substancji odpowiedzialnych za formułę i wykończenie, a mniej za taką porządną pielęgnację. Bardzo możliwe, że na buzi będzie więc przyjemny, faktycznie może pomóc uregulować przetłuszczanie, ale nie jestem pewna, czy to dobry pomysł na dłuższą metę. Podobnie myślę o kremie przeciwtrądzikowym z tej samej serii. Może bardziej nadawałby się tylko na jakieś konkretne obszary, gdzie występują rozszerzone pory i wypryski, omijając tę zdrową skórę, ale wciąż uważam, że lepiej sobie troszkę dołożyć i wybrać coś fajniejszego. Chodzi o to, aby nie wpaść w błędne koło. Skóra tłusta, ale przesuszona może z czasem nawet nasilić produkcję łoju, bo to jej sposób na ochronę. Tak więc byłabym ostrożna, chociaż w pełni rozumiem walkę o zmatowienie skóry. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, jaki jest najtańszy produkt w waszej kosmetyczce. Sprawdzimy, kto słuchał do końca. A jeśli film wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę i subskrypcję. Dziś się z wami żegnam. Buziaki, pa!